W filmie zatytułowany Rozwój przestrzenny Krościc wspomnieliśmy, że na przełomie XVII i XVIII wieku zaczęła się powolna ekspansja z rdzennej części wioski zwanej Gbóry w kierunku lasu. Mniej więcej w tym samym czasie, w odległości pora kilometrów od wsi, pojawiły się pierwsze przysiłki. Nad rzeką Brynicą Krościcki Młyn, a nad Łodrą Kąty. W 1748 roku w przysiłku o nazwie Kąt były 3 małe gospodarstwa. Poprawdzie trzeba przyznać, że Kąty wtedy jeszcze nie były krościcką kolonią. Zarówno w administracji kościelnej, jak i państwowej przyporządkowane były do Nowroka. 21 września 1875 roku król pruski zadecydował o przyporządkowaniu Kątów do gminy Krościce w administracji państwowej, a w kościelnej doszło do tego w 1884 roku, kiedy to powstała parafia Krościce. W jeszcze innym filmie gadaliśmy o komasacji gruntów. Jak to Benedykt Kwosek wtedy powiedział, jeden z jego przodków, co był przy korytku, dostał stołów i łomie, no lepsza ziemia i blisko. Ale nie wszyscy mieli tyle samo szczęścia. A Jaś, mój prapradziadek, dostał na Babilasie. Na Babilasie. Wtedy wprowadzono niemiecką nazwę Reichenbach. Spraw to jest od nazwiska jednego z urzędników tutaj w rejencji opolskiej. No. I wtedy ci daleko zdecydowali, ponieważ na pole małymi workami dużo się jeździło, a do wsi mało, to zdecydowali się przenieść i to było przekleństwo. Przekleństwo, bo na przykład prąd 32 lata później jak normalny, ze wszystkimi konsekwencjami. Aż do moich czasów, kiedy na przykład nie było cukru nigdy, aż wreszcie cukier przyszedł do sklepu. I wtedy moja Gundka powiedziała, tej cioce, jest cukier, wszyscy Bartkowi kupili. A zanim informacja doszła na Babilas, dawno cukru nie było. Te konsekwencje, o których mówił Benedykt, to nie ino to, że nie było Berny, co światło dawała. Na Reichenbachu 30 lat dłużej musieli cepy młocić, zanim mogli, tak jak ci we wsi, kupić dreźmaszyna albo plajdra i ją podłączyć do stromu. Na początku przysiłek ten nie nazywał się Reichenbach, na mapach widzimy ino nazwa Kroszczyce Hojza. Pod taką samą zwykłą nazwą widzimy dzisiejszy przysiłek Łostrówek, który musiał powstać też krótko po komasacji gruntów, bo pierwsze budynki widzimy tu też na mapie z 1836 roku. Swoja własna nazwa miały za to od samego początku powstałe też w tym czasie przysiłki Kwaśno i Gwoździc. O tych dwóch koloniach było już w filmie o rozwoju przestrzenny Krościc. Z czasy Kwaśno zrosła się z Gwoździcoma i na późniejszych mapach widzimy już ino Kwaśno, którą w 1858 roku była największą krościcką kolonią. Liczyła 25 domów, w których mieszkało 157 ludzi. Na Reichenbachu było 13 domów i 100 mieszkańców, a na Ostrówku 46 ludzi mieszkało w 7 domach. No warciej wzrastała się Kwaśno. Liczba mieszkańców Reichenbachu oscylowała w latach 1890-1930 na poziomie około 130 dusz. Większy wzrost widzimy w latach międzywojennych. Liczba mieszkańców Ostrówka pomiędzy 1887 a 1929 też była w miarę stabilna. Po małym wzroście na ponad 100 dusz spadła zaś na 80. Ciekawie wygląda statystyka przysiłka Kąty. Pomiędzy 1897 a 1912 w przeciągu eno 15 lat liczba mieszkańców podwoiła się ze 46 na 90. Przyczyną tego wzrostu była kanalizacja Łodry i wybudowana tu ślojza, wokół której wraz zrobił się wielki ruch, kiedy kan statków czekało w kolejce na prześluzowanie. Wróćmy jeszcze raz do nazw tych naszych przysiłków. Choć powstałe po komasacji gruntów nowe przysiłki na początku na mapach były zapisywane eno jako krościckie domy, to jednak z czasy pojawiły się nazwy Ostrówek i Reichenbach. Skąd nazwa Reichenbach? Benedykt wspomniał, że od urzędnika opolskiej rejencji. Był to hrabia Karl Heinrich Fabian von Reichenbach. W latach 1816-1820 pierwszy prezydent rejencji opolskiej. Dekrety nadprezydenta rejencji z 24 września 1936 zmieniono nazwy krościckich kolonii Kąty na Oderhof, Kwaśno na Sandhausen i Ostrówek na Klettenhof.
Po przejściu Opolszczyzny pod administrację polską przywrócono nazad te stare nazwy. Choć kwaśno nie jako kolonia, no jako ulica, czyli część wsi, z którą się były przysiłek w międzyczasie zrosł. Większy problem polska władza ludowa miała z nazwą przysiłka, który Krośticanie zwali Reichenbach, a który nigdy inaczej jak Reichenbach się nie nazywał. Jako że większość budynków stoła na polach o nazwie terenowej Babilas, taką właśnie nazwę nadano temu większemu dzisiaj krościckiemu przysiłkowi.